Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o tym, co tam ciekawego w świecie filmu, komiksów, seriali przede wszystkim, czyli krótko mówiąc, panie i panowie, co tam w Hollywoodzie. Dariusz Tokarczuk, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Cześć Jason Kruger, fajnie, że jesteś. I Łukasz Roni również, a także widzę, że Katarzyna Zamielska jest na Instagramie, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie panie i panowie, dzisiaj tematów dosyć sporo jest, bo pomówimy o tym, że Henry Cavill zagra w aktorskiej wersji kultowego anime Voltron. Ja wiem, że Henry ostatnimi czasy był łączony z bardzo wieloma produkcjami. Nie miał najłatwiej, no ale w końcu coś się udaje, panie i panowie. Walczyła z Predatorem, teraz spotka się z Godzillą. Amber Midhunter w Monarch Dziedzictwo Potworów. O tym będzie kilka słów. Za miesiąc bodajże, za 2, jakoś tak, będzie nowy Gladiator, Gladiator 2. A dzisiaj sobie pomówimy o Gladiatorze 3, bo już Ridley Scott zapowiedział, że będzie. Będzie też nowy film z Mattem Damonem i Benem Affleckiem. Wiadomo, panowie mają super energię, super chemię. Nowy Karate Kid też się pojawi, bo rzeczywiście skoro Cobra Kai szaleje, to czemu by nie? Dla fanów gier będzie, ale właściwie dla fanów filmów. Filmów na podstawie gier. Shinobi, panie i panowie, Shinobi, gra, którą dawno temu pykało się na fliperach, o tym będzie oczywiście. Mamy nową zieloną latarnię, więc na ten temat musimy coś również powiedzieć. Velma. Niestety, albo stety, jak to woli, panie i panowie, serial Velma dostał kopa i go już więcej nie będzie. Za to będzie, mówiłem chyba o tym bodajże w zeszłym tygodniu, że tak zwany spin-off serialu Teoria Wielkiego Podrywu, czyli Sheldon, dostał swój tak zwany spin-off. I teraz mam dla was informację, że Teoria Wielkiego Podrywu dostanie kolejny tak zwany spin-off. Także po prostu rewelacja. A także o tym, że Reacher, czyli taki fajny serial z Amazona, dostanie 4. sezon. O tym będzie. No i oczywiście Amazon poleca również będzie. Cześć Joker, witam cię bardzo serdecznie. Będzie dziś o box office. Dzisiaj jeszcze o box office nie będzie. Dobry wieczór panie i panowie. Marcinie, ja opóźniony właśnie zabrałem się za Zaginionych, bo nigdy nie widziałem. No to widzisz, w końcu masz szansę nadrobić i jest wszystko w porządku, także mnie to bardzo cieszy. Słuchajcie, zanim przejdziemy do rzeczy ważnych, kilka rzeczy ważniejszych oczywiście. Ja wiem, że we środę miały się pojawić wasz ulubiony Dracula 3D, no ale niestety problemy techniczne Lincolnowi uniemożliwiły zmontowanie tego materiału. W każdym razie rozmawiałem niedawno z Lincolnem, materiał jest zmontowany już, w sensie ustalona jest struktura, także kilka rzeczy mam nadzieję, że się uda i będzie materiał we środę. Jeżeli nie, to udało mi się dorwać syndrom Stendhala. Co prawda jest po włosku z angielskimi napisami, ale jakoś go ogarnę, więc jeżeli będą dalej problemy u Lincolna, to będzie syndrom Stendhala. W każdym razie obejrzałem już, panie i panowie, obejrzałem już kolejne produkcje, czyli Hostel, to co wybraliście później. I co jeszcze? No i że tak powiem, z ostatnich kultowych horrorów to będzie, panie i panowie, jeszcze Terrifier 3. Nie było ostatnio mówione, że Reacher anulowany, bo serial świetny. Reacher został, inaczej, studio zostało rozwiązane, to w którym powstawał Reacher, więc krótko mówiąc, mam nadzieję, że tak będzie w artykule, dowiemy się, że jednak studio to zostało zlikwidowane, ale Reacher się przeniósł do innego, tak to rzeczywiście mam nadzieję będzie. Cześć Adalet, witam bardzo serdecznie. Niektórzy byli większymi fanami Sheldona niż Teorii Wielkiego Podrywu i traktowali teorię jako spin-off Sheldona. Ja akurat mam odwrotnie, Sheldon mi raczej nie podszedł, przyznam wam bardzo uczciwie. Słuchajcie, zaczniemy od Amazona. Amazonu chyba. No nieważne, jak zwał, tak zwał. Panie i panowie, już wam mówię, o co chodzi z cyklem Amazon poleca. Są to produkcje, które no tam co jakiś czas mi Amazon oczywiście podeślę, że są jak najbardziej w promocjach, też będziecie widzieli, że ceny się czasami różnią, no i ja to wam wrzucam i to są filmy, które ja jak najbardziej jestem gotów wam polecić. To nie jest tak, że spokojnie, obejrzyjcie sobie naprawdę The Room Tomego Wiseau, to jest świetny film, tylko i wyłącznie dlatego, żeby wam coś cisnąć. Nie, to są akurat produkcje, które mogę wam polecić i one, bo to nie zawsze są polskie wydania, ale zawsze jest polski lektor, polski dubbing albo polskie napisy, więc to jest bardzo ważne. Oczywiście. Dobra, mamy to, panie i panowie. Ok, pierwszą produkcją, którą chciałem wam polecić, to jest na Blu-rayasie, panie i panowie. Oczywiście linki będą później dostępne w opisie. To jest jedna z moich ulubionych produkcji. Jest to jeden z moich 5 filmów, które jak tylko mam możliwość, to go oglądam. Panie i panowie, jest to film Skazani na Shawshank. Skazani na Shawshank, proszę bardzo, właśnie wam w tym momencie wrzucam na czacie link do tegoż filmu, od razu też wrzucam na Instagramie.
Jak chcecie, możecie skorzystać. Od razu muszę Wam powiedzieć, bo to jest formułka. Jeżeli dokonacie zakupu, to Amazon z racji tego odpali mi tam kilka złociszy. Cena całkiem fajna, bo to jest Blu-ray z polskimi, to jest akurat chyba z polskimi napisami. Tak, z polskimi napisami, ale kosztuje tylko 42,30, panie i panowie, i jest ich 3. Są 3 dostępne, więc jeżeli, drogi widzu, oglądasz to w 2028 chciałaś, bardzo mi przykro, trzeba, kto pierwszy, ten lepszy. Jak widzicie, Blu-ray jest tańszy o 31 groszy od DVD, więc jakoś tak to rzeczywiście nie najgorzej wygląda. Akurat to jest rzeczywiście zacna produkcja. No i co tu dużo mówić, Frank Darabont, który dał nam 3 filmy, tak, bo on zrobił 3 filmy na podstawie Stephena Kinga, bo zrobił Skazanie na Shawshank, Zielona Mila i później zrobił Mgłę. Zniknął. Zniknął gdzieś, po prostu wziął i go nie ma. Także jakoś tak się to stało. Drugi film, który Wam chciałem polecić, to akurat tym razem jest, żeby było śmieszniej, również na DVD, bo akurat na Blu-rayu, bo oczywiście można, ale tym razem jest to kino sci-fi, panie i panowie. To jest, gdzie to jest udostępnianie? Już Wam pokazuję. Taki chyba tytuł polski był jak Łotr 1, mi się, panie i panowie, wydaje. Łotr 1 Rogue One Gwiezdne Wojny, czyli Star Wars Story. Jak widzicie, jest tutaj, gdzie jest tam wyższe, na to śmiga. Proszę bardzo, za 52 zł 89 groszy można sobie takiego filmulka obejrzeć i kupić. On jest akurat, na pewno wiem, że z polskimi napisami, ale możliwe, że również ma polski dubbing, audio encoding, że możliwe, że polski dubbing jest, także elegancko możecie sobie wybierać do wyboru, do kolorów. Jason Kruger pisze, że mam już Skazany na Shawshank, świetny film, jak najbardziej, jeden z moich ulubionych, mógłbym oglądać w kółko na okrągło, także to jest świetna produkcja, bo rzeczywiście ja bardzo sobie lubię obejrzeć, ale słuchajcie, pozostaniemy, jakoś tak się złożyło przypadkiem, no nie wiem czemu, ale powiedzmy tak, że umówmy się, że tak się miało złożyć, że trzeci film również jest na podstawie Stephena Kinga. Panie i panowie, tutaj muszę skopiować i Wam tutaj wkleić. Tym razem nie jest to, tak jak przy okazji Skazanego na Shawshank, jakaś taka bardzo lekka, łatwa i przyjemna produkcja, można było rzec, ale horror pełną gębą, czyli It. Czyli, panie i panowie, jest to pierwsza część na Blu-rayu 4K. I tutaj jest zabawna sprawa, ponieważ film na DVD jest 30 zł 49 groszy, na Blu-rayu jest 94, a na wersji Blu-ray 4K tylko 96. Można oczywiście za 174, ale raczej proponuję kupić ten za 96 zł, czyli tak naprawdę o niespełna 2 złocisze, o 2 złocisze jest drożej 4K niż Blu-ray. Także można sobie spokojnie kazać, czy wkleiłem już na Instagramie, bo tam też są, widzę ludki. Nie, proszę bardzo, i jak najbardziej poszło i można sobie śmignąć i kupić. No oczywiście muszę przypomnieć, że to jest wszystko przez Amazon pewnie nie jest sponsorowane, aczkolwiek jak wy kupicie, to ja zarobię. Także nie ma z tym najmniejszego, panie i panowie, problemu. A Adaś Joker ma już to na DVD. No rzeczywiście zacny film i naprawdę warty. Też pamiętam chyba, że mam. Na pewno mam tę wersję starą z lat 90., a czy tą nową mam, to w sumie jeszcze nie pamiętam. Słuchajcie, lecimy i zaczniemy od Henry'ego Cavilla, panie i panowie, bo to rzeczywiście zacna osoba. Henry Cavill zagra w aktorskiej wersji kultowego anime Voltron, podaje nam The Hollywood Reporter, więc no dosyć całkiem, panie i panowie. Henry Cavill był już Supermanem, Wiedźminem Geraltem, teraz zagra w aktorskiej wersji kultowego anime, no ale był też przecież Wolverinem, przynajmniej przez chwilkę. Aktor dołączył do obsady kinowej wersji Voltrona. W roli głównej wystąpi debiutujący na dużym ekranie Daniel Quinn Choi. Projekt powstaje dla studia Amazon MGM, więc całkiem pięknie, panie i panowie, muszę powiedzieć. Coś jakiś czas temu, kilka tygodni, pamiętacie, mówiłem Wam, było w artykule, że Amazon postanowił już nie wydawać grubych pieniędzy na film, a tutaj nagle się jednak okazuje, że te oszczędności wejdą, ale chyba dopiero za czas jakiś. Uprzedzam tutaj już pytanie Kasi na Instagramie. Dzisiaj sobie uskuteczniam zieloną herbatkę Earl Grey. Na razie nie znamy szczegółów fabuły aktorskiej w wersji Voltrona. Nie wiemy też, w kogo wcieli się Henry Cavill. No to po co piszecie? Grafik aktora robi się coraz bardziej napięty. Aktor ma już na horyzoncie rolę w nowej wersji Nieśmiertelnego oraz w In the Grey Guya Ritchie. Za kamerą nowej wersji Voltrona stanie Rawson Marshall Thorberg, autor filmów Millerowie oraz Czerwona Nota. Millerowie mi się podobali, Czerwona Nota chyba niedawno nawet obejrzałem, może być. Twórca znany jako rzemieślnik streamingowego kina akcji.
Piękne określenie. Rzemieślnik streamingowego kina akcji. Muszę sobie zanotować. Na koszulkę sobie dopuszczę. Reżyser zajmie się też produkcją filmu wraz z Toddem Liebermanem, Bobem Kaplarem i Davidem Hobermanem. Zdjęcia mają ruszyć tej jesieni w Australii. Historie Voltrona rozpoczynają się w latach 80. Był to animowany serial nadawany w amerykańskiej telewizji, który tak naprawdę w ogóle nie istniał. Jego pierwszy sezon był przemontowaną wersją japońskiego serialu animowanego z 1981 roku. Tak, ale pozwolicie, że nie będę próbował. Beast King Go Lion. Drugi sezon powstał na bazie zupełnie innego japońskiego serialu animowanego z 1982 roku, Armored Fleet Daroger 15. Fabuła serialu nie była szczególnie skomplikowana. Świat został zaatakowany przez kosmicznych najeźdźców. 5 śmiałków jednoczy się w celu pilotowania robotów, które razem składają się w Voltrona, wojownika zdolnego pokonać obcych. No chyba dziś to już skąd znamy, panie i panowie, co? O aktorskiej kinowej wersji mówi się od początku XXI wieku. Pierwsza propozycja padła jeszcze przed pojawieniem się w kinach Transformerów Michaela Baya. Za produkcję miał odpowiadać Mark Gordon, nominowany do Oscara za Szeregowca Ryana. No ciekawe. Wojna prawa autorskie opóźniła jednak jego realizację. I to jest bardzo często, bo ostatnio robiłem recenzję Megalopolis, panie i panowie. I Megalopolis też 23 lata było w preprodukcji. Kolejna próba została podjęta w 2011 roku przez Atlas Entertainment i Reality TV Media. Nad scenariuszem pracowali Joshua Oppenheimer oraz Thomas Dean Donnelly. Fajne nazwisko, Oppenheimer. Autorzy widowiska Conan Barbarzyńca. Którego Conana? Tego ostatniego to raczej dobrze, że nie robili tego. Niestety parę lat później Reality Media zostało bankrutem. W 2016 roku prawa przejął Universal i DreamWorks Animation. Nad nowym scenariuszem pracował wtedy David Hayter, autor X-Menów i X-Men 2. W tej wersji ostatecznie też nic nie wynikło. No więc rzeczywiście nie ma Voltron szczęścia. Może poszczęści się tym razem Cavillowi, no oby tak było. Już tutaj patrzę, panie i panowie, co piszecie. Propos Amazonu, na Prime wpadł Civil War, ten film od A24, rzekomo dobry. Nie pamiętam, czy recenzowałeś, trzeba obejrzeć. Tak, był recenzowany. To jest ten z Kate Winslet, jeżeli mnie pamięć nie myli. Aż nawet sprawdzę, wiesz, ale wydaje mi się, jestem przekonany na 90%, że Civil War, czyli Wojna domowa, taki jest bodaj polski tytuł, był recenzowany. Sobie tylko sprawdzę, sekundkę, bo tutaj akurat dużo ostatnimi czasy nowości na szczęście wjeżdża. Nie tylko kultowe horrory, nie tylko stare filmy, ale też rzeczywiście różnego rodzaju inne ciekawe produkcje. Dobra, cofnąłem się. Jest, jak najbardziej. To jest 12 kwietnia. Civil War to film, który trzeba obejrzeć. Taki jest tytuł. Także jak najbardziej, proszę bardzo. Tutaj że Kirsten Dunst. No właśnie, widzisz, akurat. Proszę bardzo, macie link do tego filmu, można obejrzeć. Cześć, Muchomorku, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Bardzo mnie to cieszy, że jest. I dobra, panie i panowie, lecimy dalej, bo czas na nas nie czeka, a rzeczywiście tematów jest dosyć sporo. Amber Midhunter w Monarch Dziedzictwo Potworów, panie i panowie. Tak akurat to będzie dzisiaj wyglądało. Jest to akurat artykuł w Variety. W kwietniu otrzymaliśmy informację, że serial Monarch Dziedzictwo Potworów dostanie zielone światło na realizację drugiego sezonu. Właśnie poznaliśmy nazwisko nowej aktorki, która dołączyła do obsady widowiska od Apple TV. Rolę otrzymała znana z filmu Predator Prey Amber Midhunter. No i to jest bardzo dobrze, bo rzeczywiście w Predatorze ona spisała się na medal. Według mnie oczywiście. Więc jeżeli twierdzi, że Predator Prey był feministyczny i tak dalej, no to po prostu wyobraź sobie, że pokazuję ci teraz palec. Który to sobie wyobraź. Aktorka, która występowała wcześniej w takich filmach jak Aż do piekła, Lodowy szlak, Dream Scenario, a także w serialach Legion, Roswell w Nowym Meksyku i Avatar Ostatni Władca Wiatru, zdobyła popularność dzięki roli w filmie Predator Prey. W serialu Monarch ma wcielić się w Isabel, inteligentną i wpływową bizneswoman. Jej rola w całej opowieści jest jeszcze nieznana. W całej opowieści, panie i panowie. Po raz wtóry pokazuje, że to jest jednak tak, Google Translator. A ja po raz wtóry pokazuję, że jestem zbyt leniwy, żeby szukać tych rzeczy na serwisie na ekranie. W obsadzie pierwszego sezonu serialu znaleźli się Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clements, Joe Tippett, Alisa Lasowski, ależ oni polsko brzmiące nazwisko, Anders Holm i Mario Yamamoto. Gwiazdami Monarch są Kurt Russell oraz Wyatt Russell. Dla tych, którzy nie znają Wyatta, no bo Kurta trudno nie znać,
To jest, on występował jako Kapitan Ameryka przez chwilę w Sokole i Zimowym Żołnierzu, a teraz jest inną postacią. Pojawi się w Thunderbolts. Ojciec i syn zagrali jednego bohatera na różnych etapach życia. A o czym opowiada serial? Proszę bardzo. Akcja serialu toczy się po burzliwej bitwie między Godzillą a Tytanami, która zrównała ziemią San Francisco i otworzyła ludziom oczy, drogi filmebie, na szokującą prawdę, że potwory istnieją. Widz śledzi poczynania dwójki rodzeństwa, którzy odkrywają sekrety wiążące ich ojca z tajemniczą organizacją Monarch. Trop prowadzi do oficera Lee Shawa i łączy lata 50. oraz czasy współczesne, w których organizacja Monarch zagraża wiedza w posiadaniu, której jest Shaw. Twórcami, producentami projektu są Chris Black. Okej. I to by było na tyle, bo jeszcze jest Matt Fraction, który pełni rolę showrunnera, no ale to akurat mniejsza o większość. No dobrze, bo rzeczywiście z tego co pamiętam, z tego co omówiliście, to jest to rzeczywiście bardzo ciekawa produkcja. Już tutaj patrzę, co piszecie. Jeżeli twierdzisz, że Teksańska 4 była najgorszym filmem, jakim widziałem, to obejrzyj Bunnyman Masakrę. Kubek, na razie nie, rzeczywiście dopiero jestem może nie dopiero, ale powiedzmy jestem po obejrzeniu Terrifiera 3. A też nie zapomnij, że w dorobku kultowych horrorów są takie cudowne filmy jak Władca Lalek 11, 12 i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu jest słabiutko. Godzilla czy King Kongi nigdy mnie nie kręciły. No widzisz, no tak to się zdarza. Nie wszyscy muszą się interesować, także mam nadzieję, że innymi materiałami, które publikuję na kanale się interesujesz. Monstersy zawsze na czasie. No jak najbardziej. Monstersy zawsze na propsie, także jest gites. Jest wszystko w porządeczku, panie i panowie. Ja tylko wam przypomnę, że dzisiaj sobie, panie i panowie, mówimy o tym, co tam w Hormudzie. Pewnie, że tak jak najbardziej jest warto. Więc jeżeli jesteś nowym na kanale, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomana. Więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, naduś ten dzwonek i będzie w porządku. Oczywiście, jakbym mógł nie zapomnieć na początku, o czym tu byłoby źle, panie i panowie, październik, miesiącem nie oszczędzania, miesiącem udostępniania. Więc udostępniamy, panie i panowie, materiały. Tak, wśród osób, które udostępnią materiały, które ja publikuję, prawda, na swoich mediach społecznościowych, będzie w listopadzie będziemy rozlosowywać jedną osobę, która w odcinku charytatywnym, świątecznym odcinku charytatywnym w quizie, gdzie będziemy zbierać jak co roku pieniądze dla Się Pomaga, będzie miała możliwość wziąć udział, no i zmierzyć się, sprawdzić swoją wiedzę filmową na tle takich tuzów, jak chociażby Potwornicka z konglomeratu podcastowego, jak Marcin z kanału Halfish, albo Rafał z kanału Galeria Horroru. Więc panie i panowie, nic tylko udostępniajcie na swoich mediach społecznościowych, możecie mnie oznaczać, ja wszędzie jestem, naprawdę ja wszędzie jestem, także można spokojnie śmigać. Właśnie, jak Terrifier 3 będzie recenzja? Recenzja Terrifiera 3, mój drogi Łukaszu, jest już jak najbardziej na kanale. I to już zaraz pokażę. Gdzie to jest? Proszę bardzo, udostępnij ekran. Możesz sobie zobaczyć, tutaj jak najbardziej. Terrifier 3 jest już dostępny do recenzji, tak samo jak El Hoyo, czyli Platforma 2. Ale póki co jest tylko i wyłącznie dla wspierających, więc jak chcesz zobaczyć, to możesz sobie spokojnie zostać wspierającym i będziesz miał możliwość zobaczenia tegoż filmu. A jak nie, to musisz poczekać, aż się pojawi, krótko mówiąc. Cześć Adam, witam cię bardzo serdecznie. Marcin, mały spoiler do seansu Terrifiera 3. Czy było tobie słabo w jakimś momencie? Ja nie mogę się zabrać za tę serię, boję się piły, a piłę uwielbiam. Słabo mi nie było, aczkolwiek miałem kilka takich momentów, że było za dużo, za grubo pojechali. Ja też nie mam problemu z piłą. Wszystkie odcinki serii Piła widziałem. Widziałem teraz Hostele, no jak mówiłem wam wcześniej. To jest ten sam, powiedzmy, podgatunek, Torture. I nie mam problemu, ale w Terrifierze jak dla mnie jadą za grubo i rzeczywiście nie było mi słabo, ale to nie jest produkcja, którą sobie nagle wezmę i popatrzcie, nie mam co robić, mam 2 godziny luzu, włączę sobie Terrifiera. Nie, ja tego filmu więcej w życiu oglądać nie chcę. Podobnie zresztą jak filmu pod tytułem Serbski, no ale to już inszość. Także Lancel, jeżeli nie widziałeś jeszcze żadnego Terrifiera, to sobie daruj, bo tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo grubo. Słuchajcie, dobrze wiecie, że Ridley Scott to jest mój chyba ulubiony
w cudzysłowie, reżyser ostatnimi czasy. No a okazuje się, że za kilka dni dostaniemy Gladiatora 2. No ale się już okazuje, że Ridley Scott już pisze scenariusz do Gladiatora 3. Ja aż się boję. Naprawdę, aż się boję tego wszystkiego, bo to brzmi bardzo, bardzo źle. Gladiator 3 naprawdę dostanie. Ridley Scott ujawnia, że już pisze scenariusz, podaje nam World of Real. Parę tygodni temu Ridley Scott rzucił luźną uwagę, sugerując, że może nakręcić Gladiatora 3. Teraz okazuje się, że jego słowa należy brać na poważnie, bo reżyser już zaczął nad nim pracę. W październiku tak Ridley Scott mówił o możliwościach powstania trzeciej części. Podpaliłem ląd. Finał. Gladiator 2 przypomina Ojca Chrzestnego, gdzie Michael Corleone kończy na pozycji, której nie chciał i zastanawia się, co teraz, ojcze, co mam robić. Następny film opowie więc o człowieku, który nie chce być tam, gdzie jest. Tylko panie i panowie, przypomnę, że Ojciec Chrzestny 2 jest uznawany za dużo lepszy niż jedynkę. Jedynka jest uznawana za dobra, a trójka jest uznawana za film beznadziejny. Więc zobaczymy, jak to będzie przy okazji Ridleya Scotta. Jest uznawane, to akurat niekoniecznie moje słowa. Słowa te sugerują, że film opowiadałby dalsze losy postaci znanych z Gladiatora 2 na tle politycznych rozgrywek w Imperium Rzymskim. No wiadomo, Russell Crowe nie powróci do swojej roli, bo jest, delikatnie już mówiąc, za stary. Z kolei teraz w wywiadzie dla Total Film Scott twierdzi, że zrobił już pierwszy krok na drodze ku realizacji trzeciego filmu. Ma już 8 stron scenariusza. 8 stron! Ja cię kręcę, ale facet szaleje! Panie i panowie, tylko tak wam powiem, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale tak się przyjęło w Hollywood, że jedna strona scenariusza to jest 1 minuta filmu. Więc jeżeli na przykład Gladiator nowy ma trwać 2,5 godziny, czyli ma scenariusz ma na przykład 150 stron, to Ridley Scott ma już 8. Szaleje facet, pięknie, szaleje. Ridley Scott, który w listopadzie skończy 87 lat i jest niezwykle zajętym człowiekiem. Aktualnie promuje widowisko Gladiator 2 i jednocześnie prowadzi przygotowania do filmu o Bee Gees. W planach ma też realizowany z grupą Cirque du Soleil. Od lat reżyser wspomina też o westernie Raids of the Broken Land oraz ekranizacji komiksu Queen and Country. Czy w swoim napiętym grafiku znajdzie więc czas na trzeciego Gladiatora? Niech nie znajduje czasu na nic, niech wypieprza na emeryturę, będzie spokój. A nie jakieś takie głupoty piszą. Naprawdę, jakaś dziwna ta sytuacja z tym Gladiatorem. Ja wiem, że on oczywiście musi podgrzewać atmosferę, bo teraz film wchodzi i trzeba, no może w Polsce i tutaj w Irlandii, aż to nie jest tak popularne, ale w Ameryce przedsprzedaż biletów to jest po prostu coś bardzo ważnego. Teraz na przykład The Wicked ogólnie o Oz bije popularności, jeżeli chodzi o przedsprzedaż, także jestem ciekaw, jak to będzie. Gladiatora sobie obejrzę 2, no pewnie, że sobie obejrzę, bo jedynka z Russellem to jest coś pięknego. Tam Russell, Joaquin Phoenix i kilku innych zacnych aktorów, ale po prostu może być już hardkorowo. Chciałbym się miło zdziwić, pisze Lancel, że Gladiator 2 będzie przynajmniej dobrą produkcją. Szczerze, trochę na to liczę, ale po Napoleonie, you know what I mean. No niestety, Napoleon był delikatnie mówiąc słaby. Ostatnio w ogóle tak się zastanawiałem, tworząc recenzję dzisiaj i mówię, coś nie mamy ostatnio szczęścia do kontynuacji, bo tak sobie sprawdzałem, co nie? Joker 2, no szału nie ma, panie i panowie, nie ma szału, to po prostu nie jest rewelacja, co tu dużo mówić. Nie mów zła, jest to oczywiście nowa wersja, okej. Sok z Żuka 2 też szału przy okazji tego filmu, no co by tu dużo mówić nie ma, okej. Obcy Romulus było w porządku. Co tu tam jeszcze dalej mamy? Twistersy, no Twisters miało być dobrze, a wyszło wiadomo jak wyszło. Deadpool i Wolverine było dobrze, nie bardzo dobrze, ale dobrze. Garfield to kot bez pazurów, W głowie się nie mieści 2, no to rzeczywiście W głowie się nie mieści było pięknym filmem i tutaj nie można powiedzieć, że było coś źle. Bad Boys, kolejna część też była nie najgorsza, ale ogólnie, panie i panowie, no i Furioza była też ciekawa, tak samo jak Puchatek druga część. Więc no czasami jest dobrze, ale ogólnie raczej jest słabo. No Egzorcysta Believer też nie powalał. Galerian był w Warszawie na Terrafajerze, gdyby był aktor, który grał Arta, to Rafał był w toalecie i słyszał, jak ktoś wbiegł do sąsiedniej kabiny i słyszał, jak ta osoba wymiotowała. No widzisz, no takie życie ktoś wymiotował, no i to wszystko. Ja ogólnie obejrzałem Terrafajera, nie wymiotowałem, a moją opinię poznacie już za dni kilka.
Dla mnie Gladiator to top 10 filmów czy serii filmowych. No i bardzo dobrze, bo rzeczywiście zacne jest, kino. Nawet mam chyba sześciopłytowe wydanie, a już pokazywałem wam i pewnie znając życie, za czas jakiś znowu wam pokażę, bo już niedaleko do tych 4000 filmów, które mam, w posiadaniu, panie i panowie. Damon i Affleck znowu razem na ekranie. A kto z nimi? Pyta The Hollywood Reporter. Matt Damon i Ben Affleck znowu zagrają wspólnie w produkowanym przez siebie filmie. Gwiazdorzy pracują obecnie nad kryminalnym thrillerem o tytule RIP, czyli Rest in Peace, spoczywaj w pokoju. Poznaliśmy, tak ja pisałem, że będzie tytuł, Rest in Peace, spoczywaj w pokoju. Poznaliśmy już kolejne nazwiska aktorów, których zobaczymy na ekranie u boku duetu. Bohaterami filmu będą członkowie grupy policji z Miami, policjanci z Miami, pięknie, którzy odnajdują miliony dolarów w opuszczonej kryjówce przestępców. Według rozkazu mają pozostać na miejscu i pilnować gotówki, ale o ich odkryciu dowiadują się świat zewnętrzny. Policjanci zaczynają tracić do siebie zaufanie, lecz muszą poradzić sobie w sytuacji, która zagraża ich bezpieczeństwu, panie i panowie. Policjantów zagrają Catalina Sando Moreno, czyli ta pani rzeczywiście tutaj, ta brunetka, Nestor Carbonell, no okej, to jest ten gentleman tutaj. W obsadzie są też Sasha Cale i Teyana Taylor. Teyana Taylor, chyba rodzice jej nie lubili. Za kamerą stanie specjalista od thrillerów sensacyjnych, czyli Joe Carnahan. Zdjęcia do filmu ruszą już w tym miesiącu. Przyjaciele z dzieciństwa wspólnie otworzyli sobie drzwi do wielkiej kariery. Wygrywając Oscara za scenariusz do filmu Buntownik z wyboru, założyli firmę produkcyjną Artist Equity, której pierwszym projektem był dramat R. Film ukazuje niewiarygodne okoliczności prowadzenia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie będę mówił, bo pod spodem jest zwiastun, który trzeba było wam pokazać. No, rzeczywiście akurat, słuchając, panie i panowie, Kevina Smitha, bo to u Kevina Smitha zaczynali panowie występować, dobrze im to rzeczywiście wyszło, dobrze rzeczywiście im to poszło. No ale co tu dużo mówić, tak to rzeczywiście było. No jestem fajnie, no, czekam, miałem możliwość zobaczyć panów tutaj niedaleko w Kerr, bo oddalonym o 15 km ode mnie kręcili. No właściwie Ridley Scott wspomniany dzisiaj kręcił swój nowy film. No także wyglądało to w miarę interesująco, a to były czasy oczywiście, kiedy wszyscy chodziliśmy z maskami na twarzy, że nie było za dobrze, panie i panowie. Lecimy dalej. Karate Kid. To jest rzeczywiście niesamowita sprawa. Panie i panowie, tytuł nowego Karate Kid zapowiada powrót dwóch legend. No i oczywiście nie chodzi o Noriki Patamoritę, chyba że go wskrzeszą, albo SI akurat jakoś zadziała, no ale zobaczymy. Jest to akurat artykuł Collidera, przetłumaczony przez Google Translator na potrzeby stażystów z Filmwebu. Pora wyprasować kimono i zacząć ćwiczyć. Kimono, no to byłoby takie obraza, to jest Karate Gi, no ale niech będzie. Ćwiczyć woskowanie. Nowa odsłona serii Karate Kid zbliża się wielkimi krokami. Właśnie poznaliśmy tytuł produkcji, w której spotkają się Ralph Macchio z oryginalnego cyklu filmów serialu Cobra Kai oraz Jackie Chan z nowej wersji Karate Kid z 2010 roku. Czyli widzicie, to już jest uniwersum. Pięknie. Film będzie nosić tytuł Karate Kid Legends, czyli Karate Kid Legendy, ale nie taki będzie polski tytuł, pewnie coś wymyślą lepszego. W sieci zadebiutowało właśnie oficjalne logo produkcji. Proszę bardzo, tutaj macie to logo. W obsadzie znajdują się oczywiście już Ralph Macchio i Jackie Chan. Nie wiadomo, czy w filmie pojawi się również Jaden Smith. Oprócz tego, Jaden Smith, panie i panowie, jeżeli nie pamiętacie, to on grał właśnie ucznia Jackie Chana w tym ostatnim filmie. Oprócz tego grają m.in. Ben Song, Joshua Jackson, Ming Na Wen, Janet Renee Wilson i Aramis Knight. Zdjęcia dobiegły końca w tym roku. Premierę kinową zapowiedziano na 25 rok. I widzę, że William Zabka nie powróci, czyli antagonista z pierwszych Karate Kidów. No a szkoda. On też przecież pojawiał się w cyklu Cobra Kai. Szczegóły fabuły nowej odsłony cyklu Karate Kid są trzymane w tajemnicy. Film na podstawie scenariusza autorstwa Roba Libera wyreżyserował Jonathan Entwistle, do tej pory znany z takich seriali jak The End of World i To nie jest okej. Wiadomo, że zarówno Ralph Macchio jak i Jackie Chan powrócą do swoich ról, już powrócili. Daniela LaRusso oraz pana Hana, mistrza kung fu, który w filmie z 2010 roku trenował granego przez Jadena Smitha Dre. Nie wiadomo, jaki wpływ na wydarzenia przedstawione w produkcji będzie miała rozbudowana historia pierwszego z bohaterów, którego mieliśmy okazję lepiej poznać w serialu Netflixa Cobra Kai. W serialu YouTube'a Cobra Kai. Bo przypomnę tylko, że najpierw zanim Cobra Kai trafił na Netflixa, była to produkcja YouTube'owa. A Thomas Ian Griffiths to idol, pewnie, że tak, ja pamiętam go
Adaś, był taki film, właśnie nawet 2 zrobili części, chyba nosi tytuł Cracker Jack i to chyba przetłumaczone było jako, Szalony Jack, on tam właśnie występował. No, a w trzecim Karate Kidzie tak, to chyba to bodajże w trzecim Karate Kidzie on jest, antagonistą. Ciekawe, czy na przykład pojawi się chociażby na chwilę Hilary Swank, która przecież występowała w czwartym Karate Kidzie. To mógł być. Dźwięk ci siada, a co jest nie tak, że coś nie słychać, czy o co chodzi? Dajcie znać. Może temat mocno, ale słyszałeś pewnie o aferze Puff Diddy'ego i o tym, że dużo aktorów się przewijało na jego imprezach. Choćby głośno o tym było, że był tam i Leo DiCaprio. Teraz mogą wpłynąć brudy na Hollywood. No, mam nadzieję, że rzeczywiście posadzą jednego, drugiego i trzeciego i to się już zaczęło od kiedy ten wieśniak, tak, wieśniak. I jeżeli wam się nie podoba to stwierdzenie, a kilku osobom się nie podoba, że przy okazji recenzji filmu Substancja użyłem słowa wieśniak, ale mi się to podoba, że mam nadzieję, że ten wieśniak zostanie posadzony. Romulus, a Balik 15 Romulus będzie już na VOD. Romulus, czyli to będzie Obcy, czyli 20th Century Fox, czyli na Disney Plus pewnie będzie, tak? Pewnie tak, bo to oni mają prawa do tego. No ale zobaczymy. Popatrzymy, co tutaj się dalej dzieje. Oczywiście, że się dzieje dobrze. Panie i panowie, ja tylko przypomnę, że jak najbardziej, jak co niedzielę o 12 dzisiaj spotkaliśmy się, aby sobie pogadać o tym, co tam w Hormudzie. I jeżeli chcesz zostać wspierającym, proszę bardzo, tutaj jest Patronite, tu jest YouTube, zeskanuj i śmignij i możesz sobie spokojnie, na przykład z wyprzedzeniem, obejrzeć recenzję Terrifiera 3 i nie musisz czekać i rzeczywiście możesz sobie obejrzeć, co tam jeszcze jest, na przykład Rekinstein i Ptakodemia i na przykład serbski film też czeka na Ciebie w kolejce, panie i panowie. Teraz będzie słów kilka o produkcji, która mnie bardzo interesuje, ponieważ za dzieciaka, tak, byłem kiedyś dzieckiem, byłem kiedyś młodym, byłem kiedyś chłopczykiem, bardzo lubiłem chodzić na flipery, no i wtedy albo się grało, jak to się ładnie wtedy się mówiło, w Double Dragon, panie i panowie, albo się grało w Shinobi. No i właśnie chodzi o Shinobi. Sega, panie i panowie, przeniesie do kin kultowy cykl gier Shinobi. Podaje nam po raz wtóry The Hollywood Reporter. Japoński growy gigant Sega Corporation chce mieć więcej kinowych hitów. Po tym jak wielkie ekrany podbił Sonic szybki jak błyskawica, teraz serce widzów ma skraść Shinobi. Projekt powstaje we współpracy ze studiem Universal, ma już nawet reżysera, został nim były kaskader Sam Hargrave. Fani kina akcji powinni kojarzyć to nazwisko, bo ma on już na swoim koncie przebojowy cykl na Netflixie z Chrisem Hemsworthem, Tyler Rake. Więc rzeczywiście, przepraszam bardzo, jest to całkiem zacne kino. Cześć Wiktor, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Bo w ogóle oczywiście, panie i panowie, oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, to jesteśmy również na Facebooku, Twitchu, LinkedIn, a także na Instagramie. Co mamy dalej? Fabułę filmowego Shinobi przygotowuje Ken Kobayashi. Wcześniej pracował przy serialach Hitmonkey i Sunny. Wśród producentów jest Mark Platt, 3-krotnie nominowany do Oscarów za Proces Siódemki z Chicago, bardzo dobry film. La La Land również i Most Szpiegów, troszeczkę jak dla mnie przereklamowany film Stevena Spielberga. Pierwsza gra Shinobi debiutowała na automatach w 1987 roku. Słuchajcie, pytanie takie do Was podchwytliwe. Kto z Was już był wtedy na świecie? Napisz na czacie tylko ja. Oczywiście panie są zwolnione z tego obowiązku przykrego. Shinobi to inny termin określający ninja. Nic więc dziwnego, że bohaterem pierwszych gier był współczesny ninja Joe Musashi, walczący z wielkim złem. Seria gier cieszy się od lat wielką popularnością, doczekała się kilkunastu odsłon, a kolejna część jest w przygotowaniu, panie i panowie. Tutaj jest oczywiście zwiastun, ale nie mogę wam pokazać. No i akurat nie tak dawno, ponieważ na PlayStation jakiś czas temu kupiliśmy z Wiktorem taki, to jest taka płyta bodajże, tam jest chyba z 200 gier właśnie z Segi Mega Drive bodajże. No i tam między innymi jest któryś tam Shinobi, proszę bardzo. Grabarz jest, Sasik jest, także bardzo mnie to cieszy. Ja znam tych gier, a też byłem chłopcem kiedyś, no widzisz. Także jak najbardziej jest to bardzo, bardzo zacna produkcja. Zastanawiam się, czy to czasem nie jest troszeczkę za późno. Wiecie? Bo no ja lubię, ja kojarzę, no ale rzeczywiście ile takich osób jak ja jest, które powiedzmy sobie mogą wrzucić i odpalić, ale to też nie jest nagle tak, że to jest to coś wielkiego. No obym się mylił, rzeczywiście ten film powstał i był dosyć ciekawy.
Tutaj Wiktor Studio pisze na Instagramie. Dobry wieczór Marcinie, ja piszę z autobusu, gdyż wracam z seansu filmu Armand. Fajny skandynawski dramat. Widziałeś, zamierzasz obejrzeć? Nie widziałem, nie kojarzę. Możesz sobie zaznaczyć, co to rzeczywiście jest, bo powiem ci, dobra, nie mogę zaznaczyć, bo od razu musiałbym zgłosić komentarz, jak tak dziwnie jest ustawione. Skandynawski dramat na YouTubie się może ciężko sprzedawać, ale bardzo chętnie zobaczę właśnie tak dla siebie. Lancel. A propos ninja, Marcin, kojarzy może tytuł takiego filmu, gdzie był ninja w złotej masce? Widziałem kiedyś za młodu i nie mogę tego filmu namierzyć. Był ninja, jak wiecie, to przypomnijcie, na pewno był tak wyglądający ninja w którymś z odcinków Amerykańskiego Wojownika, czy tam Amerykańskiego Ninja. To na pewno pamiętam, że było. I był ninja w złotej masce, na pewno gdzieś tam skądś kojarzę, wiesz? Przypomnij mi się, może gdzieś znam, ale rzeczywiście nie kojarzę. Jeszcze nie umieramy, jeszcze trochę czasu jest, pisze Sasik. No tak, ale wiesz, im nie chodzi o to, że zrobią film i żeby ten Shinobi zarobił $2 miliony, tylko oni powiedzmy zrobią film z budżetem, aż nawet sprawdzę, czy to cokolwiek wiadomo, czekajcie sekundkę. Oni powiedzmy zrobią film z budżetem 100 baniek i chcą, żeby on zarobił na przykład z 500 czy tam 600, tak? Nie ma tutaj, widzę, nic ciekawego, same tylko filmy i gry, znaczy seriale i gry. Cześć Kinga, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś. A jeszcze Lancel. Zachęcam do wspierania Marcina, bo warto sam czynię. Tak, jak najbardziej dziękuję Lancel, że jest, także on ma między innymi dostęp do tych wszystkich treści, o których Wam, Panie i Panowie, mówię. No ja jestem za tym, aby ten Shinobi powstał, bo pamiętamy Sonika, tak? Sonic był jest rzeczywiście wyjątkowy, no ale ja też pamiętam inną grę przeniesioną na ekran, oczywiście grę Segi, czyli jak to mówiliśmy wtedy Double Dragon, a poprawnie się mówi Double Dragon, gdzie w jednego z głównych bohaterów wcielił się Mark Dacascos, a antagonistą był późniejszy T-1000, czyli Robert Patrick, panie i panowie. No i to wyglądało koszmarnie, to było koszmarnie. To były te czasy, kiedy właśnie powstawał Double Dragon, kiedy powstawał Street Fighter z Jean-Claude'em Van Damme i to nie wyglądało dobrze, uwierzcie mi, to nie wyglądało dobrze. To są akurat filmy tylko i wyłącznie dla zapaleńców, dla takich, którzy uwielbiają, którzy kochają takie tytuły, to wtedy jak najbardziej może być. Słuchajcie, teraz pomówimy troszeczkę o komiksach, bo akurat jest troszeczkę informacji ze świata DC tym razem. Tym razem akurat będzie o pojedynku. Tak, pojedynek o rolę Johna Stewarta rozstrzygnięty, panie i panowie. Mamy już zieloną latarnię? Pewnie, że tak. I nie jest to na szczęście Ryan Reynolds. Aaron Peer i zieloną latarnią, panie i panowie, podaje nam Variety. Jeżeli kojarzycie takiego gentlemana, no to bardzo dobrze, bo niedawno właśnie był z nim film na Netflixie, dobre kino akcji, na pewno będzie o tym za chwilę w tym artykule i sobie pomówimy. Niedawno pisaliśmy, że rolę Johna Stewarta w nowym serialu Lanterns przygotowanym przez HBO rywalizuje dwóch aktorów, Aaron Peer i Steven James. Decydenci właśnie zdecydowali, że kolejną zieloną latarnią zostanie Peer. Kyle Chandler został już potwierdzony jako Hal Jordan, wcześniej tę rolę odrzucił Josh Brolin. To by dopiero było co? Josh Brolin, czyli on już miałby rolę Thanosa, miałby rolę Cable'a i teraz miałby rolę zielonej latarni. A co wiemy o serialu? Proszę bardzo. Lanterns powstaje dla HBO w ramach nowego uniwersum DC. Ma to być serial kryminalny w stylu detektywa, tyle że inspirowany komiksami DC. Hal Jordan i Jon Stewart chcą prowadzić i będą prowadzić śledztwo w sprawie tajemnicy, która ma fundamentalne znaczenie dla historii całego nowego filmowego uniwersum. Scenarzystami serialu są Chris Mondi, detektyw Kraina Nocy i Ozark, Damon L. Lindelof, Justin Britt Gibbons, Brenatan Gibson i Vanessa Baden-Kelly. Mondi dodatkowo ma pełnić funkcję tak zwanego showrunnera, panie i panowie. Jon Stewart jest niezwykle ważną postacią dla komiksowego uniwersum DC, gdyż jest jedną z pierwszych czarnoskórych, superbohaterów, jednym z pierwszych, drogi Filmwebie. Superbohaterów ze świata komiksowego giganta. Jego żywot na kartach komiksów rozpoczął się w 1971 roku, 12 lat po pojawieniu się Hala Jordana. A Aarona Peera, panie i panowie, możecie kojarzyć właśnie z z filmu Netflixa Rebel Ridge, który tak naprawdę wskoczył na plan, no tak, bo się okazało, kiedy John Boyega nie pokazał się na planie, już było wszystko nagrane, podpisane i tak dalej, no to nagle on śmignął i jest po prostu cudownie. Już patrzę, co piszecie.
Pewnie, że tak. Włoska firma Mamonna Casucci Szmal zawsze musi się zgadzać. No. Marcin, zmień tapetę, bo OLED się tobie wywali. Nie, spokojnie, to już dzisiaj jest na telewizor, to jest telewizor, to na telewizorze jest trzecia tapeta, bo wcześniej była. Czy mam tam jeszcze je w tym momencie? Proszę bardzo. Wcześniej była taka tapeta, panie i panowie, a jeszcze wcześniej była taka tapeta. Tak więc łatwo się można domyśleć, że dzisiaj były nagrywane recenzje tych dwóch filmów, a później, jak skończymy odcinek, będzie telewizor wyłączony aż do najbliższej niedzieli albo do momentu, kiedy będę, będę co? Nagrywał. Mikrofon siada. Już tutaj patrzymy. Nie, no coś tu jest z kablem nie tak, wiesz? Ostatnio wymieniłem nawet ten kabel, ale może bliżej, może nie wiem, co jest grane z tym. Z tym. No nie, tu nie ma baterii, to jest tylko i wyłącznie, wiesz, na USB-ka i od USB-ka dostajemy prąda. Telancy pisze, że mikrofon siada. Dobra. Ponieważ kiedyś pytałem, ale co sądzisz o grze Mortal Kombat kontra DC? Wiesz co, ja grałem w tę grę, ale to oczywiście było wtedy, kiedy ona wyszła, czyli jakieś 150 000 lat temu. To było wtedy, kiedy byłem rzeczywiście młody i piękny, a dzisiaj jestem tylko i wyłącznie piękny. O, widać? O, dobrze, żeby nie było, że coś innego polewam. Z tego co pamiętam, mi się w miarę podobała, wiesz, także jak najbardziej w porządku. O, tutaj Dariusz pisze, jak najbardziej dobry wybór był w Rebel Ridge. No, mi się w Rebel Ridge bardzo podobał i rzeczywiście jestem zaskoczony tym, że John Boyega tak no, dał ciała, krótko mówiąc, panie i panowie, że wziął i nie pokazał się. Mi się wydaje, że jego kariera się skończy szybciej niż później, bo miał już 2 szanse, bo pamiętam, że przy okazji Gwiezdnych Wojen, tej nowej trylogii, narzekał strasznie, że nie traktowano go dobrze, nie traktowano, że ma mniej minut niż pozostali i tak dalej, i tak dalej. Tam jechał po producentach, teraz tutaj się nie pojawia na planie, no zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie. A teraz no, serial, którego nie tknąłem naprawdę, nawet patykiem go nie chciałem tknąć, panie i panowie, bo rzeczywiście nie byłem zainteresowany, czyli nowa Velma, panie i panowie. 3 hejterzy wygrali, Velma prawdopodobnie została skasowana. To jest artykuł sprzed 5 dni, panie i panowie, i ja już wam tylko powiem, że nieprawdopodobnie tak, Velma już została skasowana, mam takie potwierdzone informacje. Czyżby HBO i Platforma Max skasowały serial animowany Velma? Wszystko wskazuje na to, że tak. Oficjalnie żaden komunikat nie został opublikowany i już został, ale pracując przy odcinku specjalnym Velma This Halloween Needs to be More Special, Dave Cummings prawdopodobnie wygadał się na Instagramie. Dave Cummings opublikował post na Instagramie, w którym wspomniał pracę nad tym odcinkiem, zachwalał ekipę, z którą pracował i wyraził nadzieję, że choć 3. sezonu Velmy nie będzie, to on będzie z nimi mógł ponownie pracować przy innych projektach. Ależ słodko naprawdę mi się robi, jak w reklamie prezerwatyw. Cummings najwyraźniej zreflektował się i post skasował. Media jednak zdążyły już podchwycić temat. Tutaj jest na czacie kilku młodych widzów, ja wam tylko przypomnę, panie i panowie, pamiętajcie, w internecie nic nie ginie, bo wystarczy, że ktoś naciśnie zrzuć ekran albo po prostu weźmie zdjęcie, kliknie i już dziękuję bardzo i nie ma, nie jeden polityk, nie jeden działacz sportowy, nie jeden prezes Kulesza chciałby wykasować to jakie głupoty napisał na Twitterze, a się nie da, bo na przykład taki skruch jeden z drugim wzięli i zrobili zrzut ekranu. Serial Velma od samego początku wzbudzał liczne kontrowersje. Choć odwoływał się do postaci, które wszyscy znają z animacji o Scubim, to widzowie dostali rzecz mocno odbiegającą od tego, co przyzwyczaili się kojarzyć z marką Scooby-Doo. Krytykowany był dorosły humor oraz design postaci. Wow, nie wygląd postaci, ale design postaci. Najbardziej jednak bolało fanów, że bohaterowie mają zupełnie inne osobowości. Mimo to serial otrzymał zlecenie na drugi sezon, reakcje na niego nie były dużo lepsze. Drugi sezon miał swoją premierę w kwietniu, zaś odcinek specjalny zadebiutował w ubiegłym tygodniu. Panie i panowie, jaki będzie oficjalny los serialu, na razie nie wiemy. No wiemy, ja już wam mówię, że został skasowany. Czemu? Tutaj dopiero co Adaś pisał Joker, że liczy się włoska firma Mamonna Casucci Szmal i o to chodzi, tylko że w przypadku platformy streamingowej chodzi o to, ile osób przybije łapę w górę, ile osób założy konto na danej platformie, akurat w tym momencie, skoro to jest HBO, czyli to jest na maksie, ile ile godzin będzie oglądanych i tak dalej, czy on ci mieści tam w czołowej dziesiątce, w top 10, jak wolicie. No i rzeczywiście widać, że akurat niekoniecznie, tak, no niekoniecznie tak to jest. Widać dokładnie po na przykład ostatnich
produkcjach, tak? Akolita wywalony, bo rzeczywiście nie robił roboty. A oni to mają rzeczywiście ogarnięte. Nawet do tego stopnia, że co prawda nie Max, a może Max już teraz też, ale na przykład Netflix ma, panie i panowie, podwójną łapę, że jeżeli ci się podobało coś bardzo, bardzo, to będą ci polecać to jeszcze bardziej, bo to wiadomo, że algorytm tak to oczywiście działa. Patrzcie co a też nie planuję Velmy zaliczyć bez skojarzeń. No tak to się jakoś stało. Dobra, patrzymy dalej. Bierzecie Joker bardzo dobrze, że jest skasowany. No ja powiem ci, ja mam ambiwalentny stosunek do tego w ten sposób, że nie widziałem ani jednego odcinka, aczkolwiek tematyka, którą poruszał i jakie tam właśnie były postacie, zniechęciły mnie do tego, ażeby oglądać tenże serial, więc stwierdziłem, nic się nie dzieje, mogę spokojnie sobie śmigać, panie i panowie. Oczywiście, że tak, a co mi będzie normalnie? Przypomnę, panie i panowie, że październik miesiącem udostępniania, więc udostępniajcie nawet ten materiał, który jest dzisiaj, wbijcie tam łapę, będzie mi niezmiernie miło, aż nawet sprawdzę, kto nie wbił łapy. Zaraz będzie widać, poleją się naprawdę jedynki, proszę bardzo. Co? 11, panie i panowie, tylko 11 łapek, dajcie więcej. Wiadomo, że akurat każda łapa sprawia, że algorytm podbija ten materiał. To jest akurat bardzo, bardzo, bardzo dobre i bardzo mnie to cieszy. Velma to idealny przykład, jak znienawidzić główną bohaterkę. Chyba przebiła bohaterkę chorej na siebie, pisze Kinga. No rzeczywiście coś w tym jest, bo no my oglądając serial, film, oglądając cokolwiek, czytając książkę, musimy mieć wyraźnego bohatera, bohaterkę, tak? I w zależności od tego, jaki jest pomysł na daną produkcję, my musimy ją kochać lub nienawidzieć, prawda? Ewentualnie czasami może lubimy, jak to się ładnie mówi, kochać, nienawidzieć. A akurat Velma miała być pozytywną bohaterką, no ale nie była, tak? Nie było to w ten sposób, że o proszę bardzo, ja najbardziej lubię. Na tych kochani, nienawidzę, ja zawsze mówię na nich nie tyle antybohaterowie, co DB, czyli dobry nawrócony bandyta, także akurat tak to jest. No ale rzeczywiście tutaj sobie nie pokazali, nie pohasali, panie, panowie. Ale oni pohasali i tu będzie tutaj w tym artykule na pewno domyślam się, że wiele razy będzie poruszany i wypowiadane słowo spin-off. A ja dobrze wiecie, że ja uwielbiam makaronizmy, więc w porządku. Jest akurat artykuł Deadline. Nowy spin-off teorii wielkiego podrywu. Kto powróci na ekrany? I akurat przyznam się bez bicia, przeczytałem ten artykuł wcześniej, bo jestem bardzo, bardzo wielkim fanem teorii wielkiego podrywu i to, kto powróci, podoba mnie się to, bardzo mnie się to spodobało, panie i panowie. Więc jest w porządku. W kwietniu 2023 roku do mediów przedostała się informacja o kolejnym tak zwanym spin-offie serialu Teoria Wielkiego Podrywu, przygotowanym przez twórcę oryginału Chucka Lorre. O nowym projekcie nie było wiadomo niemal nic, jednak w końcu fani mogą usłyszeć, jacy bohaterowie mają powrócić na ekrany. Czy są tu w ogóle jacyś fani Teorii Wielkiego Podrywu? Dajcie mi znać, napiszcie w komentarzu ja, jeżeli oczywiście ten serial lubicie. Bo ja nie będę, ja po prostu nie lubię i to nie to, że dzisiaj akurat oglądałem 2 odcinki. Nie, w ogóle nie lubię. Nie to, że mam prawie wszystkie odcinki na DVD czy na Blu-rayu, ale chyba brakuje mi ostatnich 2 sezonów. Teoria Wielkiego Podrywu, panie i panowie, według plotek serial ma powstać dla platformy streamingowej Max. Będzie miał 3 głównych bohaterów. Wstępnie umowy na powrót do swoich ról podpisali już aktorzy znani z Teorii Wielkiego Podrywu, czyli Kevin Sussman, czyli serialowy Stuart Bloom, właściciel sklepu z komiksami. I to jest rewelacyjna informacja, bo to jest, panie i panowie, mój drugi ulubiony bohater z tego serialu. Po prostu uwielbiam go, podobała mi się jego postać i jak najbardziej jestem z tego faktu zadowolony. To było po pierwsze, primo. Po drugie, primo. Brian Posehn, który wcielił się w Berta Kiblera, profesora geologii pracującego w Caltech. I to jest rzeczywiście kolejna dobra informacja. Nie jest to pierwsza współpraca z Chuckiem Lorre, bo jeżeli jesteście uważnymi obserwatorami, to możecie zauważyć również Briana w serialu takim, który dopiero co obchodził 30-lecie, czyli w serialu Przyjaciele, który był produkowany i pomysłodawcą był oczywiście między innymi Chuck Lorre, panie i panowie. A trzecią postacią to jest Lauren Lapkus jako Denise, dziewczyna Stewarta i sprzedawczyni w jego sklepie. I świetnie, naprawdę, rzeczywiście
bo ona genialnie uzupełniała cały ten serial. W końcu dostaliśmy dziewuchę, która była, tak zwanym mózgowcem, nerdem, geekiem, czy jak tam wolicie, panie i panowie. Mm, Niezatytułowany serial nie otrzymał jeszcze zielonego światła na produkcję, dostanie spokojnie. Obecnie powstaje jego scenariusz. Nie wiadomo jednak, czy aktorzy, którzy podpisali umowy gwarantujące im dostępność w przypadku rozpoczęcia zdjęć, będą jedynymi powracającymi do swoich ról. Jednak ich zaangażowanie może zapowiadać, że akcja show będzie orbitować wokół sklepu z komiksami. Yes. Fani teorii będą mogli zobaczyć niedługo kolejny serial z uniwersum Georgie and Mandy's First Marriage, czyli pierwszy ślub Georgiego i Mandy. Będzie kontynuacją młodego Sheldona, zakończonego w maju tego roku, prequela i spin-offu. Orzesz, kurwa. Zakończonego tego roku prequela i spin-offu oryginalnego serialu. W USA premierę pierwszego odcinka zaplanowano na 17 października. Grubo, po prostu grubo, więc jakbym miał powiedzieć to cudowne zdanie, używając nomenklatury Filmwebu, to musiałbym powiedzieć tak, że panie i panowie, spin-off młodego Sheldona pod tytułem Georgie and Mandy's First Marriage, który młody Sheldon był spin-offem Teorii Wielkiego Podrywu, będzie to sequel. Dajcie spokój, po prostu szkoda gadać. No, w każdym razie, nie w każdym razie, skoro tak głupot piszę, to muszę powiedzieć albo w każdym bądź razie, bo to bardzo, bardzo jest poprawne. No rzeczywiście, panie i panowie, jestem bardzo zadowolony z tego faktu, bo ja akurat lubię tenże serial, jest on bardzo ciekawy, zabawny, a poza tym bardzo dużo jest w nim polskich wątków. Naprawdę. Bardzo, bardzo dużo. Joker. Oglądam, ale fanką nie jestem. Dobrze, Adaś, że nie jesteś fanką, mi to nie przeszkadza. E, Widziałem pojedyncze odcinki, pisze Lancel. Adalet nie jest fanką. No w porządku. Czemu tak długo kręcą Avatar? Avatar 3 jest już, mój drogi, nakręcony. Teraz trwa postprodukcja, a ponieważ, co tu dużo mówić, ponieważ nasz kolega James Cameron ma oczywiście wiele, wiele rzeczy na głowie, no to trwa i trwa i trwa i trwa mać. Panie i panowie, dobra. Moim zdaniem taki film jak Gladiator, a tutaj Łukasz z zapóźnieniem rzeczywiście nie sprawdzi się winnym głównym bohaterem, bo tak samo jak nie wypaliłby Rocky Rambo bez Sylwka. No zobaczymy, czas pokaże, panie i panowie, a my lecimy oczywiście dalej, bo Reacher, kolejny rzeczywiście zacny serial, panie i panowie, dostanie 4. sezon. I słuchajcie, to będzie dopiero jajo. To będzie jajo. Reacher dostał 4. sezon, a kiedy powstanie 3? Pyta się Variety. W oczekiwaniu na 3. sezon serialu Reacher, premiera planowana jest na rok 2025. Ogłoszono, że powstanie także sezon 4, a w nim powrócą gwiazdy dotychczasowych odcinków. Przypomnijmy, że w przygotowaniu jest również dzisiejszy odcinek na żywo, panie i panowie, sponsoruje słówko spin-off. Przypomnijmy, że w przygotowaniu jest również spin-off serii o bohaterce granej przez Marię Sten, Frances Nigley. O tym oczywiście mówiłem w zeszłym tygodniu. 3. sezon oparty jest na fabule 7. książki Lee Childa w serii Jack Reacher, która w Polsce została wydana pod tytułem Siła perswazji. Jack Reacher dowiaduje się w niej, że jeden z jego największych wrogów wciąż żyje i przetrzymuje pewnego informatora. Bohater wyrusza mu na ratunek. Jeżeli nie czytaliście żadnej książki Lee Childa, to naprawdę jego książki są o Jacku Reacherze. Czy jak na przykład Clive Cussler pisze książki o Derku Picie, no to akurat jest ta sama zasadność. Na ekranie ponownie zobaczymy Alana Richardsona i Marię Styn oraz m.in. Antonego Michaela Halla, Sonię Cassidy i Briana T. Gwiazdą serialu The Untitled Nigley Project będzie Maria Sten, która ponownie wcieli się we Frances Nigley. Za show odpowiadać będzie showrunner Reachera Nick Santora oraz Nicholas Wooton, z którym Santora pracował przy Skazanym na śmierć. W nowym serialu Frances Nigley będzie prywatną detektyw. Kiedy dowiaduje się, że jej dobry przyjaciel ginie w podejrzanym wypadku, kobieta poruszy niebo i ziemię, by poznać prawdę. Wykorzysta też wszystko, czego nauczyła się u boku Jacka Reachera. Alan Richardson, czyli serialowy Reacher, ma się gościnnie pojawić w nowym show, bo to oczywiście wiadomo, musi być uniwersum, bo dokładnie, panie i panowie, tak jak to wcześniej chciał Adaś. Pewnie, że tak. Polska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać. Bo tak oczywiście, panie i panowie, to musi, pewnie, że tak, musi wyglądać. Mam do was jeszcze, słuchajcie, fajną rzecz, czyli teraz pora na shorty.
Ale nie będą to, panie i panowie, nie będą to, krótkie filmiki, tylko krótkie informacje, krótkie wiadomości ze świata, yy, filmu, kultury, muzyki, które powstały w ciągu ostatniego tygodnia, więc panie i panowie, czas, ale nie, skruch, spokojnie, najpierw udostępnij okno, żeby ludzie widzieli, co ty czytasz. Czas start. Colman Domingo prowadzi rozmowy odnośnie występu w nowym filmie Stevena Spielberga. W filmie wystąpią Emily Blunt, Colin Firth oraz Eve Hewson, panie i panowie. James Cameron ma wyreżyserować ostatni pociąg z Hiroszymy, gdy produkcja Awatara mu na to pozwoli, czyli jakieś 30 lat. Film opowiada historię mężczyzny, który przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroszimie, wsiadł w pociąg do Nagasaki, a następnie przeżył eksplozję nuklearną w tym mieście. Film jest oparty na faktach, co żeby było śmieszniej. Dobra, co mamy dalej? Brutalist, panie i panowie, nowy film, czyli ma budżet poniżej $10 milionów. W rolach głównych wystąpią Adrian Brody, Guy Pearce i Felicity Jones. Film jest określony jako powojenna amerykańska epopeja o czasie trwania 3 godziny i 35 minut z antraktem, więc będzie przerwa i obecnie ma wynik 98% na Rotten Tomatoes. Nic tylko czekać rzeczywiście, aż to wjedzie do kin, panie i panowie. Lecimy dalej. Przyszłość Szoguna po zdobyciu rekordowej liczby 18 nagród Emmy. Proszę bardzo. Sezon 2 i 3 mają zielone światło. Hiroyuki Sanada gotowy do powrotu. Mamy go tutaj oczywiście na zdjęciu. Zdjęcia do sezonu drugiego mają rozpocząć się w 2025 roku i współtwórcy Rachel Kondo i Justin Marks piszą już scenariusz do sezonu drugiego. Więc całkiem rzeczywiście pięknie. Potwierdzono, że Disney uruchomi swój kanał Hits and Heroes pod koniec tego roku. Kanał będzie transmitował na żywo filmy akcji i seriale Marvela, Star Wars i Disneya 24 na dobę. To będzie oczywiście osobna zakładka na platformie Disney+, tam będzie można śmigać. Po co? Bo pewnie będzie można puszczać reklamy, panie i panowie. Nowa trylogia Planety Małp już powstaje, panie i panowie. Także rzeczywiście bardzo pięknie. Według doniesień Tom Holland i Austin Butler zagrają braci zajmujących się przemytem narkotyków w nowym filmie pod tytułem American Speed. Niespecjalnie wierzę w Toma Hollanda, ale zobaczymy, jak to będzie z Butlerem. Jeden z producentów potwierdził, że oficjalnie trwają prace nad kolejną serią będącego tak zwanego spin-offem filmu Batman. Bo włoska firma, mówiłem już wcześniej, jak najbardziej. Matt Reeves mówi, że pracuje nad scenariuszem do filmu Batman 2 każdego dnia. Znaczy, każdego dnia pracuje, a nie, że Batman 2. Dużą część już przekazałem do DC. Rozpoczęcie zdjęć w pierwszej połowie przyszłego roku. Będzie to kolejna zagadka kryminalna. Jesteśmy już bardzo blisko. Podaje nam akurat tym razem Collider, panie i panowie. To jest Megalopolis. Co więcej, King Spawn 2025 rok, panie i panowie, już jest potwierdzone. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Scenariusz do filmu Konstantin 2, oczywiście z Keanu Reevesem w roli głównej, jest już ukończony. Film będzie mieć bardzo wysoką ocenę R, tak samo domyślam się jak Terrifier 3. Keanu Reeves powróci do głównej roli, a reżyserem będzie Francis Lawrence. Także bardzo, bardzo pięknie. A w filmie Thunderbolt będą 2 sceny po napisach, więc warto rzeczywiście zostać i obejrzeć i dowiedzieć się, co jest grane. A ponieważ tak, musi być oczywiście hardkorowo. Podobno czar doktora Strange rzucony na Petera Parkera w ostatnim filmie zostanie złamany. Proszę bardzo, więc niby wszystko teraz, cały film był nabudowany o tym, że tak, no szkoda, nie będą mnie pamiętali, ale jednak będą pamiętali. No wiadomo, MCU musi się rządzić swoimi prawami, a według doniesień Jaretowi Leto zaproponowano rolę Szkieletora w aktorskim filmie Masters of the Universe. Oczywiście mowa o He-Manie, więc rzeczywiście nie jestem zainteresowany, bo Jared Leto udowadnia, że aktorsko częściej nie wypala niż dowozi. Zdjęcia do filmu Five Nights at Freddy's 2, czyli 5 koszmarnych nocy 2, rozpoczną się pod koniec tego miesiąca, panie i panowie. Ian McKellen powiedział, że Polowanie na Golluma zostanie podzielone na 2 filmy. No widzicie, tutaj akurat włoska firma Casucci ani Hobbit ich niczego nie nauczyli, panie i panowie. Tom Holland i Zendaya pracują nad nowymi umowami, gdy powróci do świata Spidermana 4. Za reżyserię będzie odpowiedzialny Daniel Cretton, wyreżyserował wcześniej Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieniów, a Chris McKenna i Eric Sommers, którzy napisali scenariusze do 3 poprzednich filmów, piszą 4. część. Więc całkiem zacnie. Dalej lecimy. Według doniesień Sony zmieniło większość planów dotyczących filmu Spider-Man Beyond the Spider-Verse ze względów twórczych. Czyli obecnie mało prawdopodobne jest, aby film ukazał się przed 2027 rokiem. A więc troszeczkę sobie poczekamy. Może będzie rzeczywiście warto. Vincent D'Onofrio
pamiętamy go z roli Kingpina m.in. w Daredevil ostatnim, dołączył do obsady kryminału Darrena Aronofskiego Caught Stealing z Austinem Butlerem w roli głównej. Tutaj, panie i panowie, właśnie to jest Vincent D'Onofrio. Bardzo niedoceniany aktor, tak samo jak Brendan Gleeson, który dołączył do obsady serialu Spider-Man Noir. Tam Spidermana będzie akurat wcielał się Nicolas Cage. Brendan Gleeson ma zagrać głównego złoczyńcę i akurat jestem tym bardzo podekscytowany, bo akurat w Jokerze 2 dosyć fajnie się, panie i panowie, spisał. Premiera drugiego sezonu serialu Peacemaker odbędzie się w drugiej połowie 2025 roku. Tutaj oczywiście są zdjęcia z Georgiego, ale to już wam pokazywałem. Prace nad Ocean's 14 trwają. George Clooney i Brad Pitt powtórzą swoje role. Edward Berger na zachodzie bez zmian prowadzi rozmowy w sprawie reżyserii. Panie i panowie, i według doniesień Marvel Studios decyduje w najbliższych miesiącach o losie filmów Blade i Armor Wars. Biorąc pod uwagę, oczywiście tego tutaj jeszcze wam nie pokazywałem, ale biorąc pod uwagę, że w tym momencie Blade zmienił, panie i panowie, reżysera, znaczy stracił reżysera, obstawiam, że już niedługo się okaże, że kontrakt Mahershala Ali wygaśnie i nie będzie już Blade'a i rzeczywiście stwierdzą, a to my może wiecie, bo ludzie fajnie zareagowali na tego Wesley'a Snipesa w Deadpoolu, to może, no jakoś tak zobaczymy. Cześć Marcinie, widać na końcówkę dotarłem. Tak, na końcóweczkę, ale jeszcze chwilę pogadamy. Trudno trafić dobry film, a dawniej w czasach VS-u wszystkie mi się podobały. No bo rzeczywiście wtedy nie było aż tak dużo, wiesz Łukaszu, bo przecież wyobraź sobie, szedłeś do wypożyczalni, pożyczałeś tam film czy dwa na cały dzień i to wszystko, a teraz odpalasz sobie, no na przykład nie wiem jak ty, ja akurat na potrzeby między innymi tego kanału mam Amazona, no co prawda 49 zł na rok, to nie jest tak dużo, ale mam Amazon Prime Video, mam Netflixa i mam Disney+, tak? Także w każdym momencie mogę sobie włączyć 3 filmy na 3 różnych na przykład telewizorach, czy na przykład na smartfonie mogę oglądać i bez żadnych problemów, tak? Jak szło się do wypożyczalni, no to się wybierało co było i nie widzieliśmy jeszcze tych wszystkich Avengerów, tych wszystkich Gwiezdnych Wojen z efektami kosmicznymi, no ale tak to jakoś rzeczywiście panie i panowie wyglądało, że teraz już no to troszeczkę mamy przesyt tego, tak samo zresztą jak z piłką nożną, a dobrze wiecie, że akurat piłeczkę bardzo sobie cenię, a jak? No a oczywiście, że tak, inaczej być, panie i panowie, nie może. Ja tylko przypomnę, bo jest warto. Za tydzień, panie i panowie, naszym gościem będzie Łukasz, co ja gadam, Michał Hudoliński, autor takiej pięknej książki o Batmanie, czyli Mroczny Rycerz Gotham, więc zapraszam bardzo serdecznie, pogadamy sobie oczywiście o Batmanie i domyślam się, że pewnie rozdamy kilka książek, więc jak najbardziej wbijajcie, będzie rzeczywiście ciekawe. Widzimy się oczywiście, że tak, o 20 jak zawsze czasu polskiego. Podobno serial Dzień Szakala ma postać w Sky Showtime w roli głównej Eddie Redmayne, premiera pod koniec roku. Tak, gdzieś mi też śmignęło to Jurku na Twitterze, więc muszę sobie sprawdzić i pewnie jutro gdzieś tam jakiegoś shorta opublikuję na Facebooku, czy tam na innym Instagramie, czy tak dalej, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo, było mi niezmiernie miło w ten przepiękny dzień, gdzie oczywiście problemy z mikrofonem nie ustępowały, no ale rzeczywiście chyba trzeba będzie w końcu zainwestować w nowy mikrofon, a szkoda, bo lubię tego Yetiego, a znaleźć dobry mikrofon to naprawdę bardzo ciężko. My się widzimy na żywo za tydzień jak najbardziej. Jutro wjeżdża recenzja drugiej platformy, czyli El Hoyo Netflixowej. We wtorek wjedzie Terrifier 3. We środę, jeżeli się wszystko zgodzi, oczywiście to będzie Dracula 3D wersja Bluesgana. Jeżeli z jakichś problemów Lincoln nie da rady zmontować recenzji, panie i panowie, no to wjedzie wtedy... Co wiedzie? Stendala. Co? Syndrom, panie i panowie, Stendala oczywiście. A w piątek, już wam mówię, w piątek to będzie który? To będzie gdzieś tam koło 19 czy coś takiego? Tak. No teoretycznie, panie i panowie, w planach jest The Apprentice, czyli Wybraniec, czyli film o Trumpku, ale zobaczymy, co rzeczywiście się stanie. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się na żywo za tydzień. Cześć.